Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, witamy na konferencji podsumowującej spotkanie ministerialne bukareszteńskiej dziewiątki w Łodzi. Podsumują ją ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rumunii, a jako pierwszy zabierze głos minister Zbigniew Rau. Witam Państwa. Dzisiaj Łódź była świadkiem ważnego międzynarodowego wydarzenia. Spotkania ministrów spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki. Omówiliśmy kwestie kluczowe dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Mianowicie, jak skutecznie wzmacniać nasz sojusz obronny i jak wspierać Ukrainę przeciwko bezprecedensowej, nielegalnej i brutalnej agresji Rosji. Bardzo się cieszę, że obok mnie stoi pan minister Bogdan Aurescu. To z inicjatywy prezydentów naszych państw w 2015 roku w Bukareszcie powstał nowy format współpracy łączący sojuszników wschodniej flanki NATO. Od tej pory spotykamy się zarówno na szczeblu prezydentów, jak i ministrów spraw zagranicznych, a także ministrów obrony. Przyświeca nam wszystkim jeden cel: bezpieczeństwo naszych obywateli oraz bezpieczeństwo całego obszaru euroatlantyckiego. Dzisiaj nasze obrady skupiły się na 3 wątkach. Po pierwsze, pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie i związanych z tym naszych działaniach na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz politycznego i praktycznego wsparcia dla Ukrainy. Po drugie, trwającej adaptacji Sojuszu Północnoatlantyckiego do aktualnych i przyszłych wyzwań w kontekście przygotowań do najbliższych spotkań NATO, to jest przyszłotygodniowego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych oraz lipcowego szczytu Sojuszu, który będzie miał miejsce w Wilnie. I wreszcie po trzecie, na perspektywach wzmocnienia współpracy między NATO a Unią Europejską w bardziej skutecznym reagowaniu na obecny kryzys. Kraje bukaresztańskiej dziewiątki będą działać na rzecz pełnej implementacji decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie, a także aktywnie włączać się w wypracowanie konkretnych decyzji szczytu w Wilnie. Kraje B9 chcą współdziałać na rzecz opracowania planów obrony terytorium NATO uwzględniających zagrożenie ze strony Rosji i z terytorium Białorusi. Rozmawialiśmy także o potrzebie zwiększenia utrzymania wydatków obronnych naszych krajów na poziomie odpowiednim do wypełnienia zobowiązań w zakresie obrony kolektywnej. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy, zarówno w wymiarze niemilitarnym, jak i militarnym. Dla Polski i wielu innych sojuszników, zwłaszcza ten drugi aspekt ma kolosalne znaczenie. Kraje B9 są tutaj liderami, także w zakresie mobilizowania sojuszników do bardziej odważnych działań. Jak to miało, Państwo pamiętacie, miejsce w kwestii przekazania samolotów MiG-29 czy czołgów. Chcemy utrzymania ścisłych więzi transatlantyckich. Dzięki unikalnemu potencjałowi obronnemu i stałemu zaangażowaniu politycznemu Stanów Zjednoczonych możliwe jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
Tym silniej wybrzmiały w naszych dyskusjach słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który w trakcie nadzwyczajnego szczytu B9 w Warszawie potwierdził silne przywiązanie swojego kraju do postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego o kolektywnej obronie. Chcemy dalej wspierać politykę otwartych drzwi sojuszu. Liczymy, że wkrótce NATO będzie liczyć 32 członków wraz z Finlandią i Szwecją. Będziemy także kontynuować rozmowy na rzecz wzmocnienia politycznych i praktycznych więzi między sojuszem a Ukrainą. W szerszym kontekście, wobec załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, będziemy prowadzić dalsze rozmowy na temat jej przyszłego kształtu, wychodząc z założenia, że ważnym elementem nowej architektury musi być zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie. Widzimy potencjał dla wzmocnienia współpracy między NATO a Unią Europejską. To pozwoli jeszcze skuteczniej przeciwstawić się agresywnej polityce Rosji. Istnieje szerokie pole dla tej współpracy, na przykład w odniesieniu do ochrony infrastruktury krytycznej, czy też odporności na działania hybrydowe naszych przeciwników. W naszych rozmowach wybrzmiał również zdecydowany protest wobec polityki Mińska i wsparcia Białorusi dla zbrodniczych działań Kremla. Zapowiedź rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi jest kolejnym przykładem działania eskalującego kryzys wywołany przez Rosję. Nasze spotkanie potwierdziło gotowość państw bukaresztańskiej dziewiątki do wspólnego stawienia czoła konsekwencjom płynącym z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dlatego właśnie Polska przywiązuje tak duże znaczenie do tego formatu. W skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa w Europie silny, jednomyślny głos wschodniej flanki powinien być wyraźny. Konsultacje B9 traktujemy jako wkład naszego regionu we wzmocnienie całego sojuszu i transatlantyckiego partnerstwa. Jeszcze raz dziękuję bardzo panu ministrowi Bogdanowi Aurescu i pozostałym panom ministrom za to bardzo owocne spotkanie w Łodzi. Dziękuję serdecznie. The floor goes to Minister Bogdan Aurescu. Good afternoon. First of all, let me convey my warm words of appreciation to my friend and colleague Zbigniew for co-hosting the Bucharest 9 meeting of today and yesterday, and for organizing this in a very, I would say, perfect shape. Thank you for your hospitality, and let me just say that indeed, this format, which was created by the President of Romania, Mr. Klaus Iohannis, and President of Poland, Mr. Andrzej Duda, back in 2015, has proved its added value because it is a very important platform of coordination among the nine allies of the eastern flank, which is so important nowadays, taking into account the security situation in our neighborhood. At the same time, it is a platform for transatlantic consultation because it was very largely used last year and even before the war started in Ukraine to consult with the United States. And we are meeting just 1 month after our presidents attended the Bucharest 9 Extraordinary Summit in Warsaw together with President Biden and with the NATO Secretary General, which proves that indeed this initiative, this platform of consultation is extremely important for the transatlantic cooperation. For the past 2 days, we have engaged in very substantial talks on countering the effects of the Russian war against Ukraine, especially on our region, but not only, especially on the eastern flank allies,
but also on the Euro-Atlantic security as a whole, because the Russian war against Ukraine is not just against Ukraine. It is also against the core parameters of the European and Euro-Atlantic security architecture. Indeed, Russia's war against Ukraine poses a great threat to the rules-based international order, and that is why we met together here in Lodz for discussing how to act together as a united group of allies within the alliance, supporting the alliance's decisions, which are going to take place next week in Brussels during the Foreign Affairs meeting of the alliance, but also to prepare for the NATO summit in Vilnius. As far as Romania is concerned, I have underlined, and I think all other colleagues have underlined, the importance of continuing to support in a strong manner Ukraine in order to increase its security, in order to be able to cope with the Russian aggression, to push back the Russian aggressor, and to win this war. Because as I emphasized not only once during these 2 days, in order to bring back peace in our region, we need for Ukraine to win this war, and this is the only option that we have. So we will make sure that this will happen, and this is our task for the ministerial next week in Brussels, but also for the Vilnius summit in July. And I have reiterated the Romania's strong commitment in order to support Ukraine on all dimensions, especially on the sanctions, on the isolation of Russia at international level, in order to fight against impunity for Russian officials. We are just today, 1 year after the Bucha massacre was discovered. So I think it's extremely important to join our forces in order to make the Russian officials accountable. Since the start of the war, we have facilitated the transit of over 14 million tons of grain and other agricultural products through Romania, which is more than half of what was exported through the solidarity lanes of the European Union. And we have also welcomed over 3.8 million Ukrainian refugees in Romania. And there is much more that we have done. I also reaffirmed today and yesterday Romania's commitment towards the open doors policy of NATO. This is extremely important because as we come closer to the Vilnius summit, we need to find the ways to have progress on the aspiration of Ukraine to become a NATO member. And I think we have to work hard together with the other allies in order to have such progress in line with the decisions of the Bucharest summit of 2008. And I have also underscored our commitment to support the NATO-EU coordination, which is extremely important these days in order to ensure the success of Ukraine's self-defense efforts. I have underlined, as Zbigniew has underlined, the importance of the full implementation of the decisions of the NATO summit of Madrid of last year, of last June, especially those concerning the long-term consolidation of the deterrence and defense posture on the eastern flank, so as to achieve the goal of forward defense, which was discussed and included in the documents of the Madrid summit. This is extremely important for us. And as President Iohannis mentioned during the B9 summit last month in Warsaw, we need to ensure a coherent vision of the entire eastern flank, of the forward defense on the entire eastern flank, which requires the implementation of all decisions taken in Madrid last year. Special attention needs to be paid in order to ensure a consolidated, integrated, and coherent posture on the whole of eastern flank. The current security context also highlights the strategic importance of the Black Sea, as it was mentioned in the strategic concept and the documents of the Madrid summit. It is important that the Vilnius summit marks an important step forward in terms of implementation of the strategic concept. I have also emphasized the need of enhanced measures to ensure security in the region, and I use this opportunity to recall that the transatlantic relation is the cornerstone of the Euro-Atlantic security. So, both of us have underscored how important it is to have the US presence on the ground, not only with troops, but also with prepositioned equipment, because this is crucial, and I think we need to work to grow the US presence in our region on the eastern flank in terms of troops
and equipment. At the same time, I use this opportunity to also reiterate the invitation for my fellow ministers to the Conference on the Black Sea Security, which is going to take place in Bucharest on the 13th of April. It is co-organized by Romania and Ukraine at the level of Ministers of Foreign Affairs and Defense. And this will be the first high-level conference on Black Sea security under the aegis of the International Crimea Platform. The conference will address the consequences and the lessons learned from the war in Ukraine as far as the future security environment in the Black Sea. At the same time, I have highlighted the importance of the alliance's support for the most vulnerable partners in the region, especially the Republic of Moldova and also Georgia. We must continue to consolidate the resilience of the Republic of Moldova, which is facing recent destabilization attempts by Russia, including through malign hybrid tactics. But also, it is important to support the European integration goals of this country. And I have emphasized the support given by Romania through the Defense Capacity Building Trust Fund, and I have encouraged my counterparts to continue to fund this important instrument. Romania has already contributed with a total of $1.35 million to this fund. And also Georgia is very important. We should not forget to support Georgia. Romania, together with UK, is exercising the NATO contact point embassy task in Tbilisi, and we have to continue to support our Georgian partners. We have also discussed today about the NATO-EU cooperation and coordination in the spirit of the recent NATO-EU joint statement adopted in January. We agreed that the Euro-Atlantic security would benefit from stronger and consolidated cooperation between these two organizations because we have instruments and toolboxes of both organizations which are important for supporting our partners. For instance, the European Peace Facility, which is very relevant. And I have also welcomed the finalization of the ratification of the Finland's protocol of accession to NATO. This is a historical moment and an important step forward in consolidating the alliance, which will become stronger, but it is also very important to have, as soon as possible, the same result as far as Sweden is concerned. So this Bucharest 9 format, let me conclude by saying this once again, has reconfirmed its relevance since the beginning of its existence in 2015. It has facilitated our coordination, it has facilitated the transatlantic link, and it has facilitated and consolidated our unity, but to the benefit of the alliance as a whole. So thank you once again, dear Zbigniew, for your efforts and the efforts of your team to organize in perfect conditions this event here in your native town, which is a beautiful place to be. I'm glad that I'm here once again after the OSCE ministerial, which you have also organized in perfect conditions. And last but not least, please take a look at the chairperson's summary that we have together, Zbigniew and I, drafted, which is encapsulating the essence of the discussions of yesterday and today. I think it is a very important document which will give some ideas of what we are going to do next week during the ministerial in Brussels, but also in the run-up of the Vilnius summit. Thank you so much. Thank you, ministers. Dokument zostanie odpowiednio rozpropagowany już po zakończeniu konferencji, a teraz konferencja prasowa na tematy związane z działalnością szczytu. Proszę o zgłaszanie się. Pan z tyłu będzie podawał mikrofon. Tutaj pan był pierwszy. Panie Karolu, proszę podać. Dzień dobry, Mikołaj Zgrawa, TVN24. Mam pytanie do ministra Rau. Dlaczego Polska oddaje Rosjanom wagony towarowe, które wcześniej były zakonfiskowane po agresji na Ukrainę i po nałożeniu sankcji? Panie redaktorze, Polska nie podejmuje żadnych działań, które by były niezgodne z naszym interesem, interesem wspólnoty transatlantyckiej, ani naszych partnerów z Ukrainy. Proszę skorygować pańskie dane. Dziękuję. Następny pan. Teraz tutaj pani przed panem redaktorem. Proszę o dostarczenie mikrofonu. Te dane są na podstawie dokumentu z PKP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie nadzoruje PKP SA.
Teraz Dziękuję. pani. Dziękuję panu bardzo. Dzień Dziękuję. dobry, Agata Gwizdała, Telewizja Polsat. Ja mam prośbę o komentarz, też w świetle oczywiście obrad B9, które odbyły się w Łodzi. Jak panowie oceniają fakt, że Rosja przejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ od 1 kwietnia? Szef MSZ Ukrainy mówi tutaj wprost o kiepskim żarcie. Dziękuję. Wait for another question, Minister, or? Which UN comment? Ale jeśli mogę też pana ministra Raua też prosić o komentarz, to będę wdzięczna. Okej, rzeczywiście jest to bardzo niefortunny zbieg okoliczności wynikający z procedur wewnętrznych Rady Bezpieczeństwa. My nie spodziewamy się niczego konstruktywnego po tym przewodnictwie. Z tego, co wiem, jednym z tematów zaproponowanych przez rosyjskie przewodnictwo będzie, nie chcę uprzedzać faktów, ale coś bardzo typowego dla rosyjskiej dezinformacji. Pan minister Aurescu? I didn't get the translation right, but I suspect it is about the taken over by Russia of the presidency Yes, of that's the true. Security Council, right? Well, I fully agree with my friend Zbigniew and with the position already expressed by our colleague Dmytro Kuleba that nothing good can be expected from this presidency. And I hope that Russia will exercise restraint in exercising this presidency without affecting the efforts at the level of the United Nations and in general the level, the level of the international community as a whole to move forward with the resolution of the conflict in Ukraine. Thank you, Minister. Kto jeszcze? Telewizja Toja. Najpierw mikrofon. Przemysław Staciwa, Telewizja To. Ja chciałem panów zapytać o rozmowy z Węgrami. Stanowisko Węgier, one od początku wojny prezentują odmienną optykę na wsparcie Ukrainy, szczególne wsparcie militarne. Czy podczas tych rozmów jakoś ta optyka uległa pewnej zmianie? Czy udało się wspólnie razem z Węgrami takie porozumienie o tym wsparciu militarnym, a także akcesji Szwecji i Finlandii uzyskać? Dziękuję. Rzeczywiście w naszych obradach naturalną koleją rzeczy uczestniczyła delegacja węgierska prowadzona przez ministra Petera Siatro w sprawach zasadniczych, a więc w stosunku do inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ani pozycja węgierska nie uległa zmianie, ani tym bardziej nasze stanowisko pozostałych członków bukaresztańskiej dziewiątki. Niemniej jednak w wielu sprawach szczegółowych dyskusja miała konstruktywny charakter. Yes, I agree with that. I think we have a common understanding of what are the threats towards the security of our region and of the Euro-Atlantic space. The challenges are the same. Of course, some of the positions are not identical, but I think that such meetings like the one that we had yesterday and today, with the exchange of views and arguments from our side, from any other minister who is taking part in the debate, I think they are contributing to bringing the positions of the allies on the eastern flank closer. So I think there is added value in our discussions from that perspective. And at the end of the day, if we have seen the debates and the results of our debates at the level of the European Union, for instance, or the level of NATO, we manage to take decisions which are important and relevant in the context of the war of Russia against Ukraine, even if certain positions are different and some decisions are not being able to be taken. But if we speak about the whole picture, I would say that we managed to move forward. I ostatnie pytanie do mediów publicznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Radio. Pytanie do obu panów ministrów. Czy w toku tych dzisiejszych konsultacji, ale też poprzednich spotkań, nie tylko na szczeblu MSZ-u,
krajom bukaresztańskiej dziewiątki udało się już wypracować taką jedną najważniejszą rzecz albo najważniejszy obszar, o który kraje bukaresztańskie dziewiątki będą walczyły na szczycie NATO w Wilnie. To znaczy chodzi mi o to, jaka propozycja, czy przysłanie kolejnych żołnierzy, czy magazyny z amunicją, czy jeszcze coś innego są z punktu widzenia krajów B9 najważniejsze do wywalczenia właśnie w decyzjach, które mają zapaść w Wilnie. Dziękuję. Panie redaktorze, rzecz sprowadza się do dwóch kwestii, które bardzo łączą wszystkich członków bukaresztańskiej dziewiątki. Pierwsza rzecz to jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, tak aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Rzecz sprowadza się do takiej formuły odstraszenia, która nie będzie powodować utraty żadnej części tego terytorium. My doskonale pamiętamy, tak jak pan minister wskazał, co się stało, co zostało ujawnione rok temu w Buczy. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby jakakolwiek część naszego terytorium mogła być zajęta przez agresora. I żeby to osiągnąć, a to jest cel, który nas absolutnie tutaj łączy, to wymaga kompleksowego wzmocnienia wschodniej flanki, także przy udziale tych środków, o których pan mówił. Druga sprawa, co do której nie mieliśmy wątpliwości, niezależnie od tych różnych perspektyw, które w dyskusji przyjmowaliśmy, to to, że Ukraina walczy o naszą wolność, broni naszej suwerenności. W związku z tym zasługuje na wsparcie wszechstronne, w tym także wojskowe, ale zasługuje także na perspektywę dołączenia do wspólnoty transatlantyckiej. Jak to osiągnąć, w jakim czasie i jakimi krokami, o tym właśnie mówiliśmy i to była bardzo, bardzo konstruktywna dyskusja. Drodzy Państwo, na tym kończymy konferencję i kończymy spotkanie ministerialne. Well, if I may just reply to your question. So we have organized our discussion on several layers. I would say that there are perhaps three main layers, as it was already mentioned by Minister Rau. One is how to enhance and consolidate the deterrence and defense posture on the eastern flank. Because as I mentioned not only once, but I have reiterated also today, if we have a strong defense, then we are able to project a strong deterrence as far as Russia's destabilizing and assertive conduct is concerned. Because this is the only language Russia understands. A strong defense makes strong deterrence. So if we want to have a strong deterrence on the eastern flank, we need to move forward with the forward defense that we have discussed, and this means the implementation of the decisions taken by the Madrid summit, which means moving from the battalion-sized battle groups to brigade-sized battle groups, which means prepositioning of equipment, which means assigning very clearly reinforcement forces to each battle group from the countries on the eastern flank, which means also more air defense, more anti-missile capacities on our territories, which means also more surveillance, reconnaissance, and intelligence means. So a lot of ideas, a lot of measures which can be taken and should be implemented in the run-up or after the Vilnius summit. And the Vilnius summit should also represent a benchmark in the process of assessing where we are with the implementation of the strategic concept which was adopted last year. This is one let's say, layer. The other layer is how to move forward with the accession of Ukraine to NATO.
And we have discussed in detail how to do it because there are various views within the alliance, as you know. But we have agreed altogether that irrespective of these views and irrespective of the fact that we all support the accession of Ukraine to NATO, I mean the countries on the eastern flank and the benign countries, the Bucharest 9 countries, I think the priority now is to support Ukraine to win this war. And we have to focus on this effort because this is the priority. The next month, the next period will be crucial for the fate of the war in Ukraine, and then, of course, as far as the future peace, when the Ukrainians will decide to start peace negotiations, because it is up to them to do that. Then it is the support for the other partners, which are in difficult situation in the region, and I have already mentioned the Republic of Moldova and Georgia. It is extremely important to move forward with the consolidation of their resilience, of their defense capacities, and I think NATO has to play an important role in that respect, especially through the defense capacity building programs. And that's why I have made this appeal for the other allies to fund this trust fund related to the programs on defense capacity building. And last but not least, we have discussed, so here we are, I think more than 3 layers, the relationship with Russia, the future relationship with Russia. And my position, which was also shared by other colleagues, was that it is the right time to start discussing about the strategy of the relationship between NATO and Russia, because I think we have a very clear picture of what Russia wants from the relationship with us. So we also have to be already very clear and to put it in clear parameters what we want from the future relationship with Russia. So these were the, let's say, main elements that we have discussed. It doesn't mean that on the agenda of the Vilnius summit there will not be more aspects. And I think also, very importantly, is the enlargement of the alliance, because we have now Finland very close, very closely to be a member. There are only some formalities to be achieved, and hopefully next week during the foreign ministerial we will welcome our colleague Pekka Haavisto from Finland as a full-fledged foreign minister of NATO at our table, but Sweden should also be there. So this is in a nutshell, let's say, the projection of our objectives for the Vilnius summit, and of course for the debates which will take place for the preparation of the Vilnius summit. Przepraszam ministra Aurescu za przyspieszenie zakończenia konferencji. Chciałem ją teraz zakończyć i jeszcze prośba do panów fotografów o ostatnie sesje zdjęciowe ministrów. Dziękuję. Thank you so much.